Dzisiaj dla odmiany film dla tych, którzy lubią święta i mają dużo czasu. Na taką bombeczkę trzeba poświęcić kilka dni, głównie na suszenie kolejnych warstw. Więc jeżeli macie czas i macie cierpliwość, zapraszam. 2 strony medalionu i 2 różne sposoby. Na początek transfer błonowy. Medalion całkiem płaski nie jest, więc jakoś musimy naciągnąć papier na tą zakrzywioną powierzchnię. Transfer stworzy nam błonę. Nakładamy w sumie 3 warstwy. Każda z nich musi porządnie wyschnąć, aby nałożyć następną. Czyli nakładamy, suszymy, nakładamy, suszymy, nakładamy, suszymy. Papier pochodzi z kolekcji Inspirello. Jeżeli Wam się podoba, zapraszamy do naszego sklepiku. Adres na dole strony. A tymczasem wycinamy nasze kółeczko, może być z lekkim zapasem i wkładamy do wody. Na początku zwinie się w rulonik, ale po kilku minutach zacznie swobodnie unosić się na powierzchni. Odpowiednia jest letnia woda. Gdy papier zacznie zmieniać kolor, możemy zacząć peelingować tył. Będę przyklejała na klej do decoupage. Elastyczny medalion plastikowy FI 10. Wytrzymały i biały, dzięki czemu nie trzeba go gruntować. A my peelingujemy tył obrazka. Nie musi być idealnie, wystarczy tyle, aby błona, która nam pozostaje, stała się nieco elastyczna. Idealnie nie jest, zobaczcie, ale jest wystarczająco i o to chodzi. Przepłukujemy w wodzie, medalion smarujemy klejem i przylepiamy obrazek. Błona się rozciąga, więc trzeba to robić z wyczuciem. Metoda siłowa spowoduje deformację obrazka, więc tylko przykładamy i delikatnie wygładzamy. W ten sposób transfer błonowy dopasowuje się do kulistych powierzchni. Jednak na okrągłych bombkach nie polecam stosowania tak dużych wzorów. Zobaczcie, już w przypadku medalionu zostają nam minimalne zmarszczki na brzegach. Ale oczywiście drobiazgami się nie przejmujemy. A teraz druga metoda. Bez żadnych preparatów. Tak na żywca nie da się przykleić papieru. Zmarszczki wyjdą paskudnie grube. Trzeba to naciąć. Na dobrze dobranym wzorze nacięć nie będzie prawie widać. Nacinamy, a następnie moczymy. Gdy włókna zmiękną, obrazek będzie można przykleić na medalion. Papier porządnie odsączamy. Chusteczką, ręcznikiem, wszystko jedno. Bombkę smarujemy klejem do decoupage i możemy delikatnie nanieść nasz mokry obrazek. Delikatnie, gdyż mokry i nacięty papier jest podatny na rozdarcia. Brzmi groźnie, ale tak naprawdę to nic trudnego. Po prostu nic na siłę. Gdy jesteśmy już z efektu zadowolone, trzeba obrazek z góry przesmarować klejem. Takie cudo zostawiamy do wyschnięcia. A po wyschnięciu, no cóż, idealnie nie jest, nacięcia widać. Zupełnie się tym nie przejmujemy. Spękacz dwuskładnikowy zatuszuje nam wszelkie niedociągnięcia. A nasza bombeczka w tej chwili wygląda tak. Spękacz położę tylko z jednej, ponieważ z drugiej nie było nacięć i bombka wygląda całkiem ok. Step 1 nakładamy bardzo obficie. Po wyschnięciu stanie się całkiem przeźroczysty, więc nie oszczędzajcie. Na suchą pierwszą warstwę nakładamy step 2. I na bombkach ta sztuka nie jest łatwa, ponieważ trzeba nałożyć warstwę naprawdę grubo, a ona ścieka. Ja po prostu co jakiś czas obcierałam palcem uciekające kropelki. A tu już suchy step 2, czyli widać spękania. Wypełnię je pastą postarzającą i nie będę już musiała bombki lakierować. Potrzebna będzie jakaś miękka szmatka bądź skarpetka. Pastę nakładamy i szybciutko wycieramy. Tatę, gotowe. Jeżeli w spękanie wcieracie porporinę, bombkę trzeba później polakierować lakierem rozpuszczalnikowym. Drugą stronę bombki pokryję lakierem błyszczącym. Dla ładnego efektu warto to zrobić nawet kilka razy. I jeszcze mały dodatek. Ja lubię takie popierdółki, więc tu i tam pomazałam lekko panienkę klejem i posypałam brokatem. Nie wiem, czy to było potrzebne, ale o gustach trudno dyskutować. Panienka teraz wygląda tak. Boki bombki przemaluję farbą akrylową białą. I niestety miejsca, gdzie ściekał mi spękacz, wyglądają dość paskudnie. Wszystko spękało. Ale kto by się takimi drobiazgami przejmował? Zaraz tego nie będzie widać. Kontrówka. Biała czy złota? Dzisiaj wygrała biała.
Najpierw rameczka, tradycyjnie wyciskasz, pociągasz. A między ramkami jakieś chaotyczne zawijasy. Trzeba konturką napaprać tyle, żeby nie było widać paskudnego spękania. I co? I nie widać, czyli jest ok. Na koniec postarzę pracę. Użyję do tego bitumenu, czyli płynnej patyny. Najpierw postarzyłam brzegi obrazka, a potem poszłam na całość, czyli całą resztę. Bitumen nakładałam cieniutkim pędzelkiem, a szerszym co jakiś czas rozmazywałam. Końcowy efekt wygląda tak. Trochę mnie zdziwiło, że konturówka popękała pod wpływem spękacza. Muszę to jeszcze przeanalizować, ale wiecie co? Całkiem mi się to podoba. A z drugiej strony jeszcze dodam perełki. Najprostszy preparat na świecie. Wyciskasz, zostawiasz, zasycha, gotowe. A po wyschnięciu bombeczka prezentuje się tak. Jak nie mam czasu, lubię szybkie bombki, ale przychodzi taki moment, że lubię posiedzieć nad jedną pracą nawet kilka dni. No a czy było warto, to już zupełnie inna sprawa. Mam nadzieję, że bombeczka Wam się spodobała. Dziękuję za uwagę i zapraszam wszystkich na inspirello.pl.